Startujemy Jerozolimę. Jesteśmy w drodze na Stare Miasto. No i zacznie się podróż religijna. Na Stare Miasto wejdziemy jedną z 7 bram w Jerozolimie. Wchodzimy bramą Jaffa Gate. 7 bram, 1/8 zamknięta na przyjście Mesjasza. Jak przyjdzie Mesjasz, to ją sobie otworzy. No, thank you. No. Taki malutki bajtel na śniadanie. Wow. Na śniadanie bajgielek i zaczynamy zwiedzać Jerozolimę. Jedno z najstarszych miast świata o 4000 lat historii. Święte miasto 3 wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dla chrześcijan miejsce nauczania i ukrzyżowania Chrystusa, dla muzułmanów miejsce, w którym Mahomet wstąpił do nieba, a dla Żydów miejsce kształtowania się judaizmu. Na każdym kroku kultury te sąsiadują ze sobą. Wchodzimy do wieczernika, w którym, jak wierzą chrześcijanie, odbyła się ostatnia wieczerza. Za to po wyjściu z niego, już po paru minutach spaceru, dochodzimy do miejsca, gdzie wystarczy się tylko obrócić, a zobaczymy kościół, minaret z pobliskiego meczetu czy plecy sąsiadującej synagogi. Jerusalem Shel Zahav, czyli Jerozolima, miasto złota, brązu i światła, zaśpiewa za chwilę Ofra Haza w refrenie. Złoto zapewne od kopuły meczetu Al-Aqsa, który góruje nad miastem i jest jego pocztówkowym symbolem. I znowu przenikająca się wzajemnie historia. Meczet znajduje się na wzgórzu świątynnym, na którym 1000 lat przed naszą erą król Dawid zbudował pierwszą świątynię. Podobno przechowywano w niej Arkę Przymierza. Potem świątynię zburzyli Babilończycy. Odbudowano ją w V wieku przed naszą erą. Tym razem została zburzona przez Rzymian. Jedyną po niej pozostałością jest Wielki Mur, zwany Ścianą Płaczu, a to z kolei miejsce, przy którym modlą się Żydzi. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. Jak widzicie, to niezwykle skomplikowany tygiel wyznań, kultur i historii. Z placu przed meczetem Al-Aqsa kierujemy się w stronę Złotej Bramy, gdzie swój początek ma Via Dolorosa, czyli Droga Krzyżowa. I ciekawostka, większość jej stacji znajduje się w dzielnicy arabskiej, pośród wąskich uliczek ze straganami handlowymi. Czy to brak szacunku dla innej religii? Nie sądzę. Podejrzewam, że podobny obrazek mógł mieć miejsce i 2000 lat temu. Droga Krzyżowa kończy się przy Bazylice Grobu Świętego. To jedna z najważniejszych świątyń chrześcijańskich na Starym Mieście Jerozolimy i jeden z obowiązkowych punktów zwiedzania wszystkich pielgrzymek. To właśnie tutaj dokonał się ziemski los Matki Bożej. Tutaj oznacza kolejny kościół na naszej trasie. Tym razem kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Na cmentarzu katolickim na wzgórze Syjon mamy polski akcent. Znajdziemy tu blisko 100 grobów żołnierzy armii Andersa lub ich rodzin, którym nie dane było wrócić do Polski. Nasi bohaterowie śpią obok Oskara Schindlera. Tak, to ten Oskar Schindler od Oscarowej listy Schindlera. A to już inny cmentarz, tym razem u podnóża Góry Oliwnej. Podobno był w tym miejscu od początku miasta, zatem ma około 3000 lat. Wśród wszystkich nieruchomości w Jerozolimie te na cmentarzu mają najwyższą cenę. Dlaczego? Mają widok na wspomnianą wcześniej zamkniętą bramę.
Zauważcie, że na grobach nie ma świeczek ani kwiatów. Leżą za to kamienie, które symbolizują pamięć o zmarłych. Bardzo ciekawe miejsce, Getsemani i ogród oliwny. Daje do myślenia. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמראות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות. ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Kolejne miejsce to kościół Paternoster, gdzie słowa modlitwy Ojcze Nasz zostały wypalone na kolorowych kafelkach w 171 językach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, siech. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amen. Amen. Drugie podejście do grobu Maryi. Teraz קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים, כי שמך צורב את השפתיים, כי A ja głupi zawsze myślałem, że Maryja jest pochowana w Częstochowie. Droga, w której Jezus nauczał i Judasz go zdradził i został aresztowany. Co powiedział dalej? Chyba każdy wie, nie było happy endu. נחושת ושל אור, הלא לכל Jerozolima to miejsce, którego nie da się zwiedzić, a już na pewno zrozumieć w jeden dzień. Spędziliśmy w niej 3 dni i to tylko otworzyło nam oczy i wzbudziło jeszcze większą ciekawość. O miastach Izraela mówi się, że Haifa pracuje, Jerozolima modli, a Tel Awiw się bawi. Według nas, nawet ci, którzy nie modlą się, znajdą tu coś ciekawego. Wychodzimy ze Starego Miasta bramą damasceńską i idziemy zobaczyć dzielnicę Mea Sharim, zamieszkaną przez ortodoksyjnych Żydów. Wiemy, że nie lubią być nagrywani, więc przez szacunek dla nich powstrzymaliśmy się od robienia wielu zdjęć. A teraz już czekamy na przystanku autobusowym, aby ponownie tu wrócić.